Cześć, witajcie na moim kanale. Dziś o tym, jaki orbitrek wybrać. Jeśli mamy kupić sobie do domu orbitrek, warto zacząć od tego, co to w ogóle jest, jaka jest jego historia i po co tak naprawdę go kupujemy. Historia orbitreków zaczęła się w latach 80. wraz z firmą Precor. W Precorze ktoś stwierdził, że w siłowni powinno istnieć urządzenie, którego klient bez żadnego doświadczenia będzie mógł używać. I w momencie, kiedy mamy w siłowni klienta, który nie ma pojęcia, co robi, trener chce zostawić takiego klienta samego i chce, żeby przy tym klient osiągnął jakiekolwiek pozytywne wyniki. I przy tym, żeby nie zrobił sobie krzywdy, w takiej sytuacji można wrzucić go na orbitrek. Orbitrek sam w sobie ma imitować ruchy narciarza biegowego. Nie rowerzysty, nie biegacza, tylko narciarza biegowego. Dawno temu przeprowadzono badania, które mówiły, że narciarze biegowi mają bardzo dobrą, jeśli nie najlepszą kondycję. Teraz też, jeśli ktoś trenuje tą dyscyplinę, ma kondycję naprawdę z żelaza. Do tego jest to sport bardzo mało urazowy i to jest właśnie to, co orbitrek ma robić. To jest właśnie geniusz orbitreka, że orbitrek angażuje całe ciało, mocno ciało obciążając stresem tym wysiłkowym, ale nie tym stresem, który może powodować kontuzję. W związku z tym możemy dać z siebie naprawdę wszystko, ćwiczyć bardzo mocno i jednocześnie nie zrobić sobie krzywdy. Zrobimy to dopiero w momencie, kiedy będziemy mieli do dyspozycji dobry orbitrek i będziemy wiedzieli, jak go używać. Wspomniałem o tym, że Precor wyszedł z pomysłem orbitreka tak jakby na życzenie siłowni. To od początku miało być urządzenie dla amatorów i do tej pory to jest sprzęt dla ludzi, którzy tak naprawdę nie potrafią ćwiczyć. Zawodowcy na takim sprzęcie się rozgrzewają albo robią sobie tak zwany finisher, czyli dobitkę po zwykłym treningu, na przykład siłowym albo innym ogólnorozwojowym, wskakują na orbitrek, żeby zrobić trening cardio albo trening interwałowy. W codziennym użytkowaniu zwykłych ludzi, którzy nie są zawodowymi sportowcami, nie są instruktorami fitnessu, to jest sprzęt do robienia treningu cardio, do robienia treningu HIIT, do poprawiania ogólnej wydolności i do odchudzania. Jak bardzo orbitrek pomaga w odchudzaniu? Otóż bardzo. Ze wszystkich ćwiczeń, które możemy robić, uważa się, że orbitrek jest tym najlepszym narzędziem, sprzętem cardio, dlatego że jest to sprzęt w miarę ogólnorozwojowy. Jeśli faktycznie do tego treningu angażujemy całe ciało, to jest to ogólnorozwojowy trening. Ale warto tutaj pamiętać, że żeby dobrze to narzędzie ćwiczeń wykorzystać, trzeba angażować całe ciało aktywnie. Czyli trzeba używać rąk, używać nóg, spinać przy tym core i dopiero wtedy możemy mówić, że wykorzystujemy potencjał orbitreka w pełni. Z punktu widzenia amatora, który ćwiczy w domu, najważniejszą zaletą orbitreka jest łatwość jego obsługi. Jest to, że nie musimy znać żadnych zaawansowanych technik. Jeśli mielibyśmy teraz przejść do ćwiczeń siłowych, zacząć robić przysiady, zacząć robić martwe ciągi, to są skomplikowane ćwiczenia. Jeśli ktoś nie wie, jak to się robi, to może sobie zrobić krzywdę. Tutaj na tym urządzeniu nie osiągniemy takich wyników jak przy ćwiczeniach złożonych, ale też nie zrobimy sobie krzywdy. Dlatego jest to urządzenie tak bardzo mocno polecane przez trenerów i tak bardzo polecane przez rehabilitantów, bo rehabilitanci, którzy pracują z ludźmi po urazach, przede wszystkim nie chcą zaszkodzić. Ta maszyna przede wszystkim nie szkodzi, a jeśli umie się ją wykorzystywać w pełni, to daje bardzo dużo benefitów. Poza łatwością obsługi, tak naprawdę w orbitreku nie potrzebujemy niczego więcej. Co dobry orbitrek powinien mieć? Dobry orbitrek przede wszystkim powinien zapewnić bezpieczeństwo pracy i dobry układ ciała na tym urządzeniu. Czyli ruch na tym sprzęcie powinien być jak najbardziej zbliżony do naturalnego, jak najbardziej zbliżony właśnie do ruchu narciarza biegowego. Taki ruch zapewniają orbitreki z napędem przednim albo komercyjne orbitreki z najwyższej półki, które dostajemy na siłowniach. Bardzo ważnym czynnikiem jest przede wszystkim rozstaw platform, czyli ta dziura, odległość między jedną platformą a drugą powinna być jak najmniejsza. Dlatego, że kiedy stoimy,
w zwykłej rozluźnionej pozycji trzymamy stopy na szerokość powiedzmy bioder albo barków. I to jest dla zwykłego człowieka to jest wygodna pozycja. Ale kiedy już się poruszamy, to nie chodzimy takim rozkrokiem, tylko stopy zaczynają iść coraz bardziej w linii, noga za nogą. I im szybciej się poruszamy, tym stopy bardziej zbliżają się do tej linii. Tak, na przykład biegnąc, przestrzeń między stopami jest mniejsza, a jeśli biegniemy sprintem, to praktycznie ustawiamy nogę za nogą. W związku z czym, jeśli tutaj chcemy przebierać nogami szybciej, to stopy powinny być bliżej siebie. Krok ciągle jest długi, jest w miarę płaski, ale odległość jednej od stopy od drugiej powinna być jak najmniejsza. To jest naturalny ruch dla człowieka. To jest też to, co staramy się osiągnąć biegając na nartach biegowych i to jest to, co powinniśmy mieć w Orbitracku. To jest taka podstawa. Kolejną rzeczą, żeby dobrze wykorzystać Orbitrack, jest zaangażowanie całego ciała. Czyli kiedy wsiadamy na takie urządzenie, mamy już ten wspaniały wąski rozstaw platform, chwytamy za ruchome rączki. Żeby trening był kompleksowy, musimy użyć ruchomych rączek i musimy używać ich aktywnie. One nie są po to, żeby nie spadać z maszyny, one są po to, żeby na nie napierać. Lewą ręką napieram w tej fazie ruchu, w tym samym czasie drugą ręką ciągnę drążek do siebie. Co to powoduje? To powoduje, że ciało zaczyna naturalnie się rotować i zaczynamy się bujać. I w tej sytuacji należy włączyć myślenie i spiąć core i starać się aktywnie utrzymywać prostą postawę w ten sposób. I wtedy dopiero mięśnie głębokie zaczynają wykonywać pracę. Warto zwrócić uwagę na to, że gdy lewą ręką ciągnę do siebie, w tym samym czasie lewa noga idzie do przodu. Także wykonuje pracę tak jakby odwrotną. W związku z tym organizm cały czas jest wytrącany z równowagi, a my musimy aktywnie dążyć do tego, żeby wrócił on do równowagi. I to jest podstawa treningu. Teraz, żeby Orbitrack nie przeszkadzał nam w tym ruchu, nie rozpraszał nas, nie był narzędziem, które ma czynić więcej szkody niż pożytku, dobrze jest, żeby Orbitrack był narzędziem prostym. Żeby mieć odpowiedni ruch, mieć możliwość dodawania odpowiedniego obciążenia, ruchome rączki w odpowiednim miejscu i tak naprawdę to byłoby wszystko. Wszelkie programy treningowe, plany, integracje z urządzeniami zewnętrznymi, często pulsomierz. To są rzeczy, które rozpraszają, dlatego że zwykły człowiek, który jest amatorem, a przypominam, że jest to amatorskie urządzenie, jest w stanie skoncentrować się na jednej, może dwóch rzeczach naraz. I wiele osób ćwicząc jedzie sobie na luzie. Można tak robić, to nie szkodzi, natomiast to nie jest coś, co można by nazwać treningiem. Trening to jest coś, co ma prowadzić do celu, co robimy regularnie i czynimy w tym postępy. Ćwicząc, warto myśleć o tym, co w tym momencie robimy i po co z czego wynika. Jeśli w takim treningu będziemy mieli dodatkowe urządzenia, które nas rozpraszają, trening będzie po prostu gorszy. Kilka faktów i mitów dotyczących Orbitracka. Mówi się, że wybierając Orbitrack, sprzęt powinien mieć duże koło zamachowe, łożyska kulkowe, jak najdłuższy krok, jak najwięcej programów treningowych. To są 4 bzdury. One są skorelowane z Orbitrackiem tak, jak parasol z deszczem. Wychodząc na deszcz, dobrze jest mieć parasol, co nie oznacza, że jeśli wyjdziemy na zewnątrz z parasolem, to wywołamy w ten sposób deszcz. Tu mamy to samo. Koło zamachowe naprawdę nie jest najważniejszą częścią Orbitracka. Aktualnie jest to jedna z najmniej ważnych części. I ciężkie koło, czy też duże koło, naprawdę w żaden sposób nie wpływa na to, jakie będziemy mieli efekty treningu. Nie wpływa na to, jakiej jakości to jest Orbitrack. I co najważniejsze, 90% producentów Orbitracków w swoich danych technicznych zawyża wagę koła zamachowego.
Ja na przykład nigdy nie widziałem w Orbitreku koła zamachowego, które by ważyło więcej niż 13,5 kg. A kiedy włączymy popularny portal aukcyjny, okazuje się, że większość Orbitreków ma koła zamachowe o wadze 15 do 20 kg. Kiedy faktycznie zajrzymy pod obudowę, rozkręcimy ten Orbitrek, wrzucimy koło zamachowe na wagę, okazuje się, że koło waży połowę tego, co producent deklaruje. Mit łożysk. W niektórych miejscach takiego urządzenia zastosowane są łożyska kulkowe i one muszą tutaj być. Łożyska kulkowe powinny być w tych miejscach, gdzie ruch obrotowy wykonywany jest cały czas w tą samą stronę i nie ma tam żadnych dodatkowych sił bocznych. Natomiast jeśli wsiądziemy na Orbitrek, nie będziemy go wprawiać w ruch, pociągniemy tutaj za tą rączkę, poza tym, że ta część będzie się wyginać trochę do przodu i do tyłu, ona będzie wykonywać minimalne ruchy boczne. O, tu widzimy. Ta część chodzi trochę na prawą i lewą stronę. Co to dla nas oznacza? To oznacza, że jeśli tutaj byłoby łożysko kulkowe, to ono od takiego ruchu by się rozsypało. Dlatego tutaj jest zastosowany specjalny przegub, który z angielskiego nazywa się ball joint i on wszystkie te ruchy boczne bardzo ładnie niweluje i one nie mają żadnego wpływu na pracę tego elementu. Łożyska kulkowe. Gdzie powinny być? Przede wszystkim powinny być na kole zamachowym, na kole pasowym, które też tutaj w środku jest, bo mamy tutaj przeniesienie napędu. Łożyska powinny też być w rolkach. Mogą też być tutaj, ale tu już nie muszą być. Mogą też być w tym miejscu i czasami w tym. Dobrze jest, żeby łożyska kulkowe były tu. Dlatego, że tutaj mamy ruch obrotowy cały czas w tą samą stronę. I łożyska tu się całkiem nieźle sprawdzają. Natomiast w tym miejscu też mogą być pewne siły boczne. I jeśli w tym miejscu w Orbitreku zamiast łożysk kulkowych mamy tuleje z kompozytów, to one też się będą dobrze sprawdzać. Tym bardziej tutaj. W tym miejscu nie mamy kompletnego ruchu kołowego, tylko ruch cząstkowy. I w takiej sytuacji, jeśli tu mamy łożyska kulkowe, to tylko tak naprawdę część tego łożyska wykonuje odpowiednią pracę. Reszta nie działa wcale. Jest też duża siła z góry, która sprawia, że łożysko nie jest w idealnych warunkach do swojej pracy. Także w tym miejscu spokojnie w Orbitreku może być łożysko z kompozytów, łożysko ślizgowe, jak to woli tuleja. I to będzie działać naprawdę świetnie. Na kilka tysięcy Orbitreków, które sprzedałem w swoim sklepie, dostałem kilkaset reklamacji, z czego łożyska tak naprawdę wymieniałem kilka razy. Łożyska kulkowe, była to większość tych wymian, łożyska kompozytowe wymieniałem chyba 2 razy na kilka tysięcy sprzedanych sztuk sprzętu. Także nie jest to w żaden sposób element awaryjny, jest to jedna z najmniej awaryjnych części całego układu. Długość kroku. Istotnym parametrem Orbitreka jest długość kroku. Maszyna narzuca użytkownikowi odpowiednie ustawienie ciała na urządzeniu. I jeśli to jest dobre urządzenie, to ten kształt ruchu, jeśli możemy tak nazwać, jeśli tak to możemy nazwać, to kształt ruchu jest dobry, jest prawidłowy. Natomiast tańsze Orbitreki mają zazwyczaj krok krótszy, droższe mają krok dłuższy. Może to stanowić pewien problem dla osób bardzo wysokich albo bardzo niskich. Dlatego, że krok powinien być chociaż trochę dopasowany do wzrostu użytkownika, do długości nóg użytkownika i do tego, jakie użytkownik stawia kroki w życiu codziennym. Czyli mamy niską osobę, która może po prostu przemieszczać się robiąc duże kroki i możemy mieć też wysoką osobę, która woli drobić i poruszać się małymi kroczkami. Czy długość kroku Orbitreka przekłada się na jakość? I tak, i nie. Dłuższy krok nie oznacza wcale lepszego Orbitreka, natomiast bardzo często w lepszych Orbitrekach krok jest dłuższy. Jest to związane z tym, że płacąc więcej dostajemy po prostu większe urządzenie, które jest cięższe, które jest bardziej dopracowane, które daje więcej opcji.
Najniżsi użytkownicy mogą mieć problem z Orbitrackiem, który ma naprawdę długi krok. I tutaj nie każdy, natomiast może dojść do takiej sytuacji, że ktoś wsiądzie na bardzo dobry Orbitrack i okaże się, że ten Orbitrack jest dla niego niewygodny. Jedyna rada, jaką w tej sytuacji mam, to taka, żeby kupić tańszy Orbitrack, który ma krok krótszy, albo pójść na całość i kupić bardzo drogi Orbitrack, który ma regulację długości kroku i ta regulacja pozwoli na to, żeby i niskie, i wysokie osoby ćwiczyły na tym urządzeniu w komfortowych warunkach. Poruszając temat długości kroku, łożysk koła zamachowego, trzeba też wspomnieć o programach treningowych. Ile Orbitrack powinien mieć programów treningowych i jakie? I tu moim zdaniem nie powinien mieć wcale, albo powinien mieć jak najmniej. Dlatego, że to, co jest zaprogramowane w konsoli Orbitracka, to jest bzdura. Te kalorie, które się wyświetlają na konsoli, one są tak bardzo mocno przybliżone i zaokrąglone, że możemy być w takiej sytuacji, że Orbitrack nam wyświetla, spaliliśmy 1000 kalorii, podczas gdy tak naprawdę spaliliśmy 500 albo jeszcze mniej. Programy treningowe, które w takiej konsoli są, one mają swoje nazwy. Jeden program może nazywać się interwał, drugi może nazywać się spalanie tłuszczu albo wyrabianie kondycji. I te programy są oparte na pewnych szablonach, które mają sens, ale jeśli ten sam program uruchamiam ja i ktoś, kto jest w beznadziejnej kondycji i do tego ktoś, kto jest zawodowym sportowcem, to używając tych programów będziemy mieli zupełnie różne rezultaty. Ponadto można uruchomić program i wykonać go dobrze, a można go uruchomić i zrobić kiepsko. I on da zupełnie inny wynik, niż nazwa mogłaby sugerować. Dlatego warto włączyć myślenie, może doradzić się na przykład trenera. To jest dobre rozwiązanie. Natomiast bezmyślne użycie tego urządzenia sprawia, że wyniki są gorsze albo żadne. Bardzo duża część posiadaczy tego sprzętu to są posiadacze, a nie użytkownicy. Częściowo jest to związane z tym, że ludzie się rozleniwiają i po prostu nie chce im się ćwiczyć. Ale zakładam, że 80% użytkowników tego sprzętu, którzy chcą, którzy się starają, przykładają, takie osoby tracą motywację ze względu na słabe wyniki. Po miesiącu, 2 miesiącach użytkowania ustaje jakikolwiek progres. Jeśli ćwiczymy robiąc cały czas taki sam trening, albo na przykład zaczynamy powoli, ćwicząc po kilkanaście minut dziennie, dochodzimy w pewnym czasie do treningów 60-minutowych. I one nic nie dają, dlatego że organizm przyzwyczaja się do tego wysiłku. Organizm zaczyna oszczędzać, lepiej zarządzać kaloriami, które dostarczamy. I pomimo faktu, że my ćwiczymy więcej, że przykładamy się bardziej, to waga stoi. Chcemy schudnąć, nic nie idzie. Można nawet przybrać na masie, dlatego że mięśnie są lepiej odżywione, są troszeczkę lepiej nawodnione. Okazuje się, że trenujemy więcej i przy tym ważymy więcej. Co w takiej sytuacji zrobić? Otóż trzeba zmienić trening. Miesiąc, 2 miesiące to jest ten okres, gdzie warto zainwestować albo w poradę trenera, albo porozmawiać z kimś, kto się na tym zna. Jest mnóstwo literatury na ten temat, dotyczącej adaptacji treningowej, dotyczącej tego, co robić, żeby czynić postępy. Nie musimy ograniczyć się do samego Orbitracka. Możemy do treningu z Orbitrackiem wprowadzić inne elementy treningowe. Świetnym rozwiązaniem jest trening siłowy, na przykład trening ze sztangą, trening z obciążeniami typu kettlebell, albo na przykład z hantlami. Wystarczy to umiejętnie dołożyć do cyklu treningowego i to znowu będzie świetnie działać. Warto pamiętać o tym, że trening na Orbitracku to nie jest tylko jednostajny trening cardio w pulsie 130. Kiedy ja byłem na studiach, uczono mnie, że najlepszy trening to 3 razy w tygodniu po 30 minut z tętnem 130. I wyznawcy tej teorii ciągle w nią wierzą, natomiast postęp, jaki zanotowano w fitnessie od tamtego momentu, jest ogromny. I ludzie, którzy się znają, już tak nie ćwiczą, ani tego nie polecają. I w tym momencie to jest antywiedza. Co w takim razie należy robić, żeby Orbitrack dobrze wykorzystać? Trzeba wprowadzić zróżnicowane treningi. Można wprowadzić treningi dzielone i przede wszystkim interwały.
Interwał jest to trening, który jeśli jest robiony dobrze, może być robiony regularnie, cały czas będzie przynosił bardzo dobrze efekty. Co w takim razie z treningami cardio? Kiedyś to była podstawa. Długi trening, który przy małym obciążeniu spala duże ilości kalorii. Od kilku lat odchodzimy od treningu cardio na rzecz interwałów, natomiast cardio absolutnie bym nie skreślał. Ciągle jest to trening bardzo bezpieczny, ciągle jest to trening prozdrowotny, natomiast w kontekście odchudzania nie jest to trening najskuteczniejszy. Warto dorzucać go do swojej rutyny treningowej, ale nie warto opierać całego treningu na ćwiczeniach cardio. Co w takim razie z tymi interwałami? Kiedy można je zacząć? Otóż moim zdaniem najlepiej zacząć interwały w czasie, kiedy zaczynają się trudności, w czasie, kiedy notowaliśmy progres przez kilka tygodni i ten progres zaczyna się kończyć, już nie zrzucamy tyle, ile byśmy chcieli. Powiedzmy, że zrzucaliśmy po 2 kg miesięcznie albo 4, a teraz waga stoi w miejscu. Wtedy warto dorzucić interwał, natomiast trzeba zrobić to z głową. Trening interwałowy powinien angażować ciało w jak największym możliwym stopniu, czyli aktywnie musimy pracować nogami, to jest oczywiste. Aktywnie musimy pracować rękoma, to jest bardzo ważne i musimy użyć obciążenia. Ile tego obciążenia używać? Moim zdaniem, ile wlezie. Ile jesteśmy w stanie dorzucić i ciągle kręcić, tyle powinniśmy dorzucić. Tak to powinno wyglądać. Często widzi się na filmach, gdzie ktoś próbuje robić interwał, trzymając orbitrek za nieruchome rączki. To jest bzdura. To jest tak, jakbyśmy chcieli wykonać największy możliwy wysiłek, ale używając do tego tylko połowy ciała, czyli samych nóg. W interwale mamy się zmęczyć jak najbardziej angażując całe ciało. Czyli oczywistym jest, żeby zaangażować górę też. Co do kręcenia na niskim obciążeniu. Nie chodzi tutaj o to, żeby jak najszybciej przebierać nogami. To ma sens, kiedy robimy interwały na zewnątrz, na przykład interwały biegowe. Nie możemy tam dorzucić obciążenia, w związku z tym musimy po prostu biec szybciej. Jadąc na rowerze musimy jechać szybciej, ale w orbitreku mamy regulację obciążenia i należy jej używać. I należy jechać na jak największym możliwym obciążeniu, tak żebyśmy ciągle mogli kręcić z przyzwoitą prędkością, czyli szybciej niż 20-30 ruchów na minutę. Tutaj w konsoli mamy tak naprawdę kilka ważnych informacji, które są przydatne użytkownikowi. Jeden to jest zegar, czyli ile trenujemy, a drugi to są obroty. Na większości konsol to jest RPM i jest to wskaźnik mówiący o ilościach obrotów na minutę. I dla orbitreka i dla człowieka dobre jest, żeby ilość obrotu mieściła się w widełkach od 30 do 90 obrotów. Dlaczego 90 obrotów jest dobre dla orbitreka? Otóż dlatego, że jeśli będziemy jechać szybciej, to ta część orbitreka będzie nam się podrywać do góry. Zwróćcie uwagę na to. Jak jedziemy, ta część korby jest wyżej niż platforma. I korba ciągnie tą część do góry i jeśli będziemy jechać naprawdę bardzo szybko, to platforma zacznie być wyrywana do góry. Ona zacznie podskakiwać. I w sytuacji, kiedy mamy lekkiego użytkownika, na przykład ja uważam się za lekkiego, ważę 80 kg, jeśli jechałbym z dużą prędkością, to ta platforma zaczęłaby podskakiwać w trakcie ćwiczeń. W związku z tym, zamiast przyspieszać, zamiast jechać szybciej, dodaję obciążenia, żeby prędkość obrotowa utrzymywała się w okolicy 40-50 obrotów na minutę. Wtedy ja się też męczę bardzo, ale przy tym zachowuję dobry komfort pracy. Dodatkowo, wykonując różne ruchy, im robimy coś szybciej, tym robimy coś bardziej niedbale. Tak to działa. Jeśli tutaj kręcimy wolniej, ale na dużym obciążeniu, jesteśmy w stanie skoncentrować się na ruchu i zachować dobrą sylwetkę. Dlatego warto dodać obciążenia i warto, żeby dodać go naprawdę dużo. Ostatnią bardzo ważną rzeczą, na którą warto zwrócić uwagę kupując orbitrek, jest gwarancja i dostępność części zamiennych. I
Praktycznie nikt niezwiązany z branżą fitness o tym nie myśli, kupując takie urządzenie. Natomiast ktoś, kto śledzi rynek i ma do czynienia z dużą ilością maszyn, ten wie, że w pewnym momencie sprzęt się psuje. I awaryjność najlepszych Orbitreków, jakie znam, to jest około 10% w ciągu pierwszych 2 lat użytkowania. Czyli jeśli ja sprzedam 100 Orbitreków, będę miał 10 reklamacji w ciągu pierwszych 2 lat, to jest bardzo dobry wynik. To jest świetny wynik. W związku z tym, co jeśli już Orbitrek się zepsuje? Jeśli jest na dobrej gwarancji, to przyjeżdża serwisant i ten sprzęt naprawia. Jeśli jest na słabszej gwarancji, to serwisant nie przyjeżdża, tylko serwis wysyła część na wymianę i my musimy sami to zrobić. Ale co jeśli jest na beznadziejnej gwarancji od beznadziejnej firmy? Bo w takiej sytuacji ja kiedyś byłem. Otóż Orbitrek się psuje i nie da się go naprawić. W taki sposób oddałem na złom kilka ton maszyn, bo okazało się, że posiadałem dużą ilość Orbitreków i w nich popsuły się bardzo podstawowe rzeczy. Gdzieś przepaliła się konsola, gdzieś urwał się jakiś trzpień i chciałem to naprawić. Koszty napraw nie były duże, tylko okazało się, że w Polsce nie ma części zamiennych. Producent wycofał się z danego modelu, nie wyposażył się w części zamienne i Orbitrek, który w gruncie rzeczy jest dobry, nadaje się na złom. Ja szukając części za granicą, dowiedziałem się, że nikt w Europie takich części nie ma i niestety straciłem na tym, że kupiłem urządzenie od kiepskiego producenta. Warto inwestować w producentów międzynarodowych, w takich, którzy mają duże zaplecze techniczne, czyli znane firmy, takie, które istnieją na świecie od lat, takie, które dają gwarancję dostępności części zamiennych. Coraz częściej się o tym mówi, że poza tym, że mamy 2- albo 3-letnią gwarancję na urządzenie, mamy gwarancję na części na kilka lat i mamy gwarancję dostępności części zamiennych. Najczęściej jest to 10-letnia gwarancja. To oznacza, że nawet jeśli już wszystkie gwarancje nam się pokończą, to przynajmniej będziemy mogli taki Orbitrek wskrzesić, kupując takie części zamienne i naprawiając na własną rękę. Zmiana obciążenia. Na czym polega zmiana obciążenia w Orbitreku? Większość urządzeń posiada elektroniczną zmianę obciążenia. Nie jest to elektromagnetyczna zmiana obciążenia. Jest to bardzo często mylone, producenci często oszukują na tym punkcie. Natomiast elektryczna zmiana obciążenia, czy też elektroniczna, to jest zmiana obciążenia za pomocą przycisków konsoli. Mamy plus i minus, przez to Orbitrek generuje mniejsze lub większe obciążenie. W tym Orbitreku mamy zmianę obciążenia na pokrętło. To jest stary system, moim zdaniem genialny, niezrównany z niczym innym. Natomiast przez to, że tutaj jest pokrętło, nie mamy tutaj żadnych programów treningowych. I znowu, ja nie potrzebuję programów treningowych, także dla mnie to jest idealne rozwiązanie. Przy elektronicznej zmianie obciążenia mamy kilka elementów w Orbitreku, które jak się popsują, no to uniemożliwią trening. Bo jeśli zepsuje się konsola albo elektroniczny mechanizm zmiany obciążenia, który jest pod obudową, wtedy musimy poczekać na naprawę. Jeśli zepsuje nam się zasilacz, którego w tym Orbitreku akurat nie ma, no to też mamy przerwę w treningach. Natomiast jeśli Orbitrek jest najprostszy, jak tylko możliwe, nie ma się co tutaj popsuć, po pierwsze. Po drugie, jeśli już coś by się zepsuło, będziemy w stanie dalej ćwiczyć. Jeśli ta konsola nie będzie działać, ja nadal będę mógł regulować obciążenie, nadal będę mógł trenować. Także wszystko z tym Orbitrekiem dla mnie będzie w porządku. Zamiast konsoli będę mógł nakleić sobie tutaj zegarek i ćwiczyć dalej z zegarkiem. Co z elektromagnetyczną zmianą obciążenia? Jest różnica między obciążeniem magnetycznym i elektromagnetycznym. I ten elektromagnetyczny jest trochę lepszy, bo on generuje większe obciążenie. Natomiast zmiana elektroniczna nie jest niczym złym. To jest standard. Tak dochodzimy do momentu, kiedy musimy zadecydować, jaki Orbitrek wybrać. Maszyn jest mnóstwo. W cenach od kilkuset do kilkunastu tysięcy złotych. Gdzie jest ta granica rozsądku? Gdzie są dolne, gdzie są górne widełki? Moim zdaniem wszystko poniżej 2000 złotych to jest słaby sprzęt. 16 tysięcy złotych. Tyle kosztował pierwszy Orbitrek Precora, okolice $4000.
W międzyczasie, od lat 80. do teraz, z jednej strony koszty produkcji trochę spadły, z drugiej strony inne koszty znacznie wzrosły i możemy przyjąć, że jeśli byśmy chcieli mieć Orbitrek na tym samym poziomie co Precor w latach 80., to nadal musielibyśmy zapłacić w okolicach 10 000 złotych. Automatyzacja sprawiła, że owszem, koszt tego sprzętu jest niższy, natomiast z drugiej strony pewne elementy kosztów produkcji znacznie podskoczyły. Także taki Precor z lat 80. byłby wart około 10 000 złotych. Czy potrzebujemy takiego sprzętu w domu? Otóż nie potrzebujemy. Możemy zaoszczędzić. Na czym oszczędzamy? Na tym, że sprzęty do użycia komercyjnego są nastawione na absurdalnie długą żywotność. Na to, żebyśmy takiego urządzenia używali wiele lat, wiele godzin dziennie, codziennie. Pewne elementy eksploatacyjne będą podlegały wymianie. Na przykład paski, łożyska, różnego rodzaju gumki, konsolę trzeba będzie wymienić, bo przyciski w niej się powyciskają, ale cała reszta powinna być dobra. Cała konstrukcja, rama, koło zamachowe to są rzeczy, które powinny być praktycznie niezniszczalne. Owszem, wymienimy rolki, wymienimy łożyska w rolkach, te aluminiowe nakładki też kiedyś się pościerają, ale to są drobiazgi. Najważniejsze elementy powinny być dobre cały czas. To jest w sprzęcie komercyjnym i dlatego sprzęt komercyjny jest bardzo drogi. Co w użyciu domowym? W użyciu domowym powinniśmy z takiego Orbitreka profesjonalnego mieć kilka rzeczy. Przede wszystkim ten wspaniały, zdrowy ruch, czyli ułożenie ludzkiego ciała na Orbitreku domowym powinno być takie samo jak na komercyjnym. I za to warto zapłacić. To jest to, co absolutnie powinniśmy mieć w domu. Czyli wąski rozstaw platform, to żebyśmy mogli stanąć prosto, mieć ruchome rączki w odpowiedniej odległości od ciała i na odpowiedniej wysokości, to żebyśmy mogli wykonać taki ruch. Ruch powinien być przyjemny, wygodny i przede wszystkim bezpieczny. I to jest to, czego szukamy w Orbitreku, to jest absolutna podstawa. Co dalej? Jeśli będziemy ćwiczyć ostro, to warto, żeby ten Orbitrek miał odpowiednią ilość obciążenia do dyspozycji i warto, żeby Orbitrek był ciężki i stabilny. Bo jeśli ktoś jedzie rekreacyjnie, nie potrzebuje dużej ilości obciążenia, nie szarpie tego Orbitreka za bardzo. Ale jak ktoś ćwiczy ostro, dorzucam obciążenia, teraz zamierzam jedną ręką napierać, drugą ręką ciągnąć rączki. Ja wchodzę w ten sprzęt siłowo w tym momencie. Żeby on nie bujał się na boki, on musi być stabilny. I to jest kolejna część, kolejny atrybut Orbitreka, który warto mieć w domu. Poza tym, dobrze by było, żeby ten Orbitrek się nie zepsuł za szybko, żeby nam nie wchodził w drogę, żeby nam nie przeszkadzał w trakcie ćwiczeń, żeby nic nas nie denerwowało. I za to płacimy w dobrym Orbitreku domowym. Ile w takim razie warto wydać na tego typu sprzęt? Za 2000 zł dostaniemy tani, podstawowy, w miarę przyzwoity Orbitrek. Dobry dla osoby lekkiej, ćwiczącej rekreacyjnie. On zapewni odpowiedni ruch, natomiast nie będzie miał bardzo dobrej stabilności, nie będzie generował dużego obciążenia. Czyli ja trenując 3-4 razy w tygodniu, trenując intensywnie, będę potrzebował czegoś lepszego. Lepszy będzie Orbitrek już za 4000 zł. On będzie większy, on będzie kilkadziesiąt kilogramów cięższy, zagwarantuje większą stabilność i lepsze obciążenie. I do tego taki Orbitrek będzie miał lepszą gwarancję. Czyli będzie to gwarancja z dojazdem serwisanta do klienta. Zakładam, że do tego powinna też być rozszerzona gwarancja na części zamienne albo gwarancja dostępności części zamiennych. I tu dochodzimy do ogromnej różnicy między tym Orbitrekiem za 2000 zł, a tym za 4 albo za 8000 zł. W momencie, kiedy taki Orbitrek tani zacznie się psuć, będziemy naprawiać te części, które się zepsują, zaczną się psuć inne części. To jest tak, że naprawimy tu, zepsuje się tam, dlatego że on jest zaprojektowany do tego, żeby w ciągu czasu trwania gwarancji, w ciągu 2 albo powiedzmy 5 lat, żeby ten Orbitrek wyeksploatować.
tak żeby on faktycznie się zepsuł, żebyśmy kupili sobie nowy Orbitrek. Natomiast te urządzenia, które są droższe, one są tak zaprojektowane, żeby pewne elementy wymieniać. I jeśli tego taniego Orbitreka będziemy używać 3 razy w tygodniu, a tego drugiego będziemy używać 6 razy w tygodniu, to po 2 latach ten tani, powiedzmy, że się zepsuje i nie będzie się do niczego nadawać, a w tym drogim trzeba będzie wymienić kilka elementów. I on dalej będzie świetnie pracować przez kolejnych 6 lat, a potem jeszcze przez kolejnych 6 i tak dalej, i tak dalej. Dlatego koniec końcem bardziej opłaca się zainwestować w sprzęt lepszy, o ile wiemy, że faktycznie będziemy z niego korzystać. Bo jeśli się okaże, że po 2 miesiącach Orbitrek zacznie spełniać funkcję wieszaka na ubrania, to może faktycznie lepiej kupić ten tańszy.